Granie w gry w obecnych czasach wiąże się z wydawaniem ogromnej kasy na sprzęt i same gry. Mało tego, że sam sprzęt, o ile jest dostępny, potrafi kosztować grube tysiące. To nowe gry też nie są małym wydatkiem i zazwyczaj kosztują po parę stówek. Czasy, jak wiemy, są ciężkie i nie każdego na to stać, dlatego ja dzisiaj przedstawię Wam 10 naprawdę bardzo fajnych gier do 30 zł. A jest w czym wybierać, bo przeniesiemy się do postapokaliptycznego świata, zasiądziemy za sterami najszybszych bolidów, czy wcielimy się w postać człowieka nietoperza. Ja jestem Banach, to jest mój Instagram, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam te i wiele więcej ciekawych gier. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie, także jeśli chcecie coś kupić, to wiecie gdzie tego szukać. Lecimy! Zestawienie zacznijmy od gry, w której spędziłem prawie 1000 godzin, a samą wersję podstawową możemy kupić już za 26 zł, a mówię tutaj o Euro Truck Simulator 2. Jest to symulator jazdy ciągnikiem siodłowym z naczepą potocznie nazywanym tirem. W grze zasiadamy za kierownicą wielkiej kilkutonowej ciężarówki i naszym zadaniem jest dostarczenie ładunku z punktu A do punktu B w jak najkrótszym czasie i z jak najmniejszą ilością uszkodzeń. Gra może wydawać się nudna, bo po prostu jedziemy przed siebie, ale uwierzcie, potrafi wciągnąć i mnie wciągnęła na grube godziny. Do naszej dyspozycji twórcy oddali w pełni licencjonowane ciągniki takich marek jak m.in. Mercedes, DAF, Renault czy moja ulubiona Scania. A odwiedzimy nimi takie europejskie miasta jak Wrocław, Berlin, Amsterdam, Budapeszt, Londyn czy Paryż. Ważnym elementem rozgrywki jest rozwijanie umiejętności, dzięki czemu będziemy mogli m.in. przewozić ładunki na dłuższych trasach. Kolejną fajną grą, jaką mogę Wam polecić, będzie to sandbox, jakim jest Watch Dogs 2. Jest to druga odsłona serii gier spod szyldu Watch Dogs. Tak, wiem, dużo osób powie mi, że jedynka była lepsza, ale no ja wolę dwójkę, bo mam wrażenie, że tam jest taki fajny, hipstersko-ziomalski klimat. Akcja gry osadzona jest w San Francisco, a my wcielamy się w postać Markusa należącego do lokalnej grupy hakerskiej o nazwie DedSec. Głównym elementem rozgrywki i zarazem tym, który wyróżnia grę od konkurencji, jest możliwość hakowania dosłownie wszystkiego. Przy użyciu telefonu Markus może włamać się m.in. do samochodu, kamer monitoringu, urządzeń budowlanych czy telefonów innych ludzi i sprawić, żeby te na przykład wybuchły. Dodatkowo nasz bohater poza swoim smartfonem do dyspozycji ma również parę gadżetów takich jak latający dron czy zdalnie sterowany pojazd. Patrzące psy w wersji elektronicznej dostaniemy już za 24 zł. Mieliśmy taki luźny, hipsterski klimat, dlatego przenieśmy się teraz do czegoś bardziej poważnego, a dostaniemy to w grze Metro 2033 Redux. Jest to odświeżone wydanie Metro 2033 z 2010 roku. Akcja gry ma miejsce w świecie zaraz po konflikcie nuklearnym, który niemal całkowicie zniszczył ludzkość. Ocaleli tylko ci, którzy zdołali się ukryć w podziemnych schronach przeciwkoatomowych oraz w tunelach moskiewskiego metra. Nie wiem jak Was, ale jak patrzę, co się dzieje w tej grze i co się dzieje teraz na świecie, to aż mnie przechodzą ciarki. W grze wcielamy się w postać Artema, mieszkańca jednej z wielu podziemnych osad, który musi zmagać się z wieloma niebezpieczeństwami, m.in. coraz częstszymi atakami zmutowanych stworów. Gra zaskarbiła sobie uznanie wielu fanów dzięki niesamowicie wciągającej fabule, jak i genialnemu klimatowi, w który ocieka ta gra. Jeśli dobrze poszukacie albo po prostu wejdziecie w link w opisie, tą grę kupicie już za około 16 zł. Dajmy sobie spokój na razie z tymi mrocznymi, ciężkimi klimatami i przenieśmy się do gry, gdzie zasiądziemy za kierownicą bolidu Formuły 1. To wszystko zrobimy w wydanej w 2019 roku grze F1 2019. Jest to kolejna odsłona licencjonowanego cyklu gier, w którym gracze mogą wcielić się w kierowcę jednego z wielu bolidów rywalizujących w klasie Formuły 1. W grze oczywiście nie zabraknie wszystkich pojazdów, jak i zespołów, które brały udział w zmaganiach sezonu 2019. Zmianą w stosunku do poprzednich części jest możliwość powalczenia o tytuł mistrza nie tylko w klasie F1, ale także twórcy udostępnili nam po raz pierwszy możliwość powalczenia o zwycięstwo w klasie Formuła 2. W grze znajdziemy zarówno tryb multi, gdzie możemy rywalizować z innymi graczami, jak i tryb single, w którym będziemy mogli wziąć udział w szybkich wyścigach albo długim i ciekawym trybie kariery. F1 możemy wyrywać za 29 zł, oczywiście w wersji elektronicznej. Piątą grą w moim zestawieniu będzie horror psychologiczny, jakim jest Alan Wake i dostać go możemy za jedyne 21 zł. Gra wyraźnie jest wzorowana na kultowym serialu stworzonym przez duet Davida Lyncha i Marka Foresta o nazwie Twin Peaks. Już samo to przysparza tej produkcji wielu fanów, ale spokojnie, to nie jedyna jej zaleta. W grze wcielamy się w tytułowego Alana, pisarza i autora popularnych powieści, który niestety przeżywa kryzys twórczy i nie potrafi napisać nowej książki. Na pomoc rusza jego żona Alice, postanawiając zabrać naszego bohatera na wakacje do malowniczego miasta
miasteczka Bridge Fells. I oj, jaki to był błąd. Po czasie żona naszego bohatera znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a Alan postanawia ją odnaleźć. W trakcie poszukiwań okazuje się, że miasteczko to tak naprawdę mroczna i pełna złych sił miejscowość, w którym dodatkowo toczy się akcja najnowszego thrillera Alana, którego napisania bohater nie może sobie przypomnieć i my gracze musimy mu w tym pomóc, by rozwiązać zagadkę i odnaleźć ukochaną. Jeśli mało Wam straszenia, horrorów i tego typu klimatów, mam dla Was kolejną fajną grę, jaką jest Soma. Jest to pierwszoosobowy survival horror wypełniony po brzegi, wywołującymi poczucie strachu i osaczenia konfrontacjami z przerażającymi stworami kierowanymi przez sztuczną inteligencję. My jako główny bohater, czyli Simon, w wyniku niefartownych zdarzeń trafiamy do zbudowanego na dnie oceanu ośrodka badawczego, który, jak się okazuje, jest opanowany przez złowrogą, zabijającą wszystkich pracowników sztuczną inteligencję. Naszym głównym zadaniem jest ucieczka z ośrodka. Historia, jaka jest opowiadana w grze, została mocno zainspirowana hollywoodzkimi filmami, dzięki czemu nie zabraknie tam ciekawych zwrotów akcji czy trzymającej w napięciu atmosfery. Powiem Wam szczerze, nieraz przechodziły mnie ciarki, kiedy grałem sobie na spokojnie w Somę. Warto dodać, że grę obserwujemy z pierwszej osoby, a rozgrywka została podzielona na 3 główne segmenty: eksploracyjny, logiczny i survivalowy. Somę możemy kupić za trochę ponad 20 zł. Przejdźmy teraz w klimat bardziej super bohaterski, a zrobimy to w grze Batman Arkham Knight, którego możemy kupić już za niecałe 15 zł. Kim jest Batman i na czym polega ta seria, chyba tłumaczyć nikomu nie trzeba, a jeśli już, to w grze wcielamy się w człowieka nietoperza, a naszym zadaniem jest walka ze złem w ponurym mieście Gotham. Jest to typowa dynamiczna gra akcji z widokiem z trzeciej osoby. Podstawą rozgrywki jest mechanika walki wręcz, dlatego jest ona mocno rozbudowana. Poza możliwością wykonywania różnych ciosów, blokowania czy unikania uderzeń oponentów, twórcy postanowili dodać m.in. możliwość znokautowania kilku przeciwników naraz. Trzeba pamiętać, że nasi oponenci nie pozostaną nam dłużni. Też potrafią używać różnych ciosów, kontr czy łapać nas w celu unieruchomienia, dzięki czemu walka z nimi jest przyjemnie wymagająca. Nowością w serii jest pojawienie się Batmobilu, którym poruszamy się po dużym, otwartym świecie. Kolejną grą w zestawieniu będzie Dishonored 2. Jest to naprawdę fajna, pierwszoosobowa skradanka osadzona w niezwykle klimatycznym uniwersum łączącym ze sobą elementy steampunku oraz estetyki przełomu XIX i XX wieku. W grze możemy wcielić się w jedną z dwóch grywalnych postaci, młodą władczyni lub bohatera znanej z poprzedniej części gry. Wybór postaci w kontekście samej fabuły praktycznie nie ma znaczenia. W jednym i drugim przypadku historia ma taki sam przebieg, no może poza paroma kwestiami dialogowymi. Różnice za to jednak dostrzeżemy w sposobie rozgrywki, ponieważ każdy z bohaterów ma inny zestaw magicznych umiejętności, które wpływają na tempo czy sposób rozgrywki. Gra za to daje nam ogromną swobodę w kwestii wykonywania poszczególnych zadań. To od nas zależy, jaką drogą dotrzemy do celu i czy po drodze rozpętamy prawdziwą jatkę, czy niczym asasyn będziemy uprawiać skrytobójstwo. Dishonored 2 kupimy już za około 20 zł, oczywiście najłatwiej z linku poniżej. Kolejną fajną grą w zestawieniu już przedostatnią będzie polski akcent, jakim jest Dying Light The Following w edycji Enchanted. Kolejna gra, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale dla zasady jest to gra akcji z otwartym światem utrzymana w klimacie survival horroru, w którym wcielamy się w postać Kleja Kraina. Trafia on do miasta Haran, gdzie panuje tajemniczy wirus zmieniający ludzi w zombie. Dodam, że tryb funkcjonowania zombie jest inspirowany filmem Jestem legendą. W nocy są bardzo agresywne, a w dzień są spokojniutkie. Nasz bohater do walki w głównej mierze używa broni białej i obuchowej, m.in. siekier, maczet, noży itd. Rzadziej stosujemy broń palną. Spory nacisk został położony na crafting, dzięki czemu eksploracja budynków ma sens, ponieważ z pozornie niepotrzebnych śmieci jesteśmy w stanie wytworzyć sobie armor, ciekawe i mocne bronie czy medykamenty. Gra w wersji Enchanted to największy pakiet dostępny na rynku. Znajdziemy w nim podstawkę, dodatek, który jest tak ogromny, że mógłby być swobodnie osobną grą, czyli The Following, no i masę różnych takich malutkich DLC typu jakieś bronie, skórki itd., a to wszystko dostaniemy za około 18 zł. Na sam koniec przyszła pora na jedną z moich ulubionych gier, jaką jest Saints Row The Third. Jest to kolejna odsłona trzecioosobowej gry akcji, w której wcielamy się w gangstera celebrytę. Nie przypomina Wam czegoś z ostatnich wydarzeń, na przykład tych dwóch panów? Teraz już na poważnie. Naszym zadaniem jest utrzymanie gangu Saints na topie. Przeszkadzać nam w tym będzie międzynarodowy syndykat, na którego czele stoi Jutrzenka. W grze nie możemy narzekać na nudę, ponieważ poza ciekawą i mocno humorystyczną główną linią fabularną znajdziemy tam masę zadań pobocznych, takich jak rozwałka, wymuszanie odszkodowań, czy branie udziału w zwariowanym japońskim programie telewizyjnym. Do naszej dyspozycji twórcy oddali masę broni, które dodatkowo możemy modyfikować. Całość gry jest okraszona naprawdę bardzo fajnym, często autoironicznym humorem. Grę w zestawie ze wszystkimi dodatkami znajdziemy za około 29 zł. No i to wszystkie gry, jakie przygotowałem w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, w którą grę zagracie, albo po prostu w które już graliście, albo w które nie zagracie, bo Wam się nie podobają. No a ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki, które staram się wrzucać w każdą środę i niedzielę o godzinie 17. Dzięki wielkie, do zobaczenia, pa pa.